Cześć, dzisiaj Wam zaprezentuję propozycję komputera dla gracza w pojedynkę i dwójkę i nie tylko. Stworzona tak, żeby jak najmniej lagów było i żeby po prostu procesor dał radę podołać w tej grze. Bo jak nie ten, to na tą chwilę ciężko będzie o inną propozycję. Więc zaczynamy. Obudowa portu dana w ten sposób, bo to jest obudowa bardzo przewiewna, porządna. Możecie sobie inną dobrać, a to jest oczywiste. Procesor jest wzięty ten, bo naprawdę ta gra leży na procesorze. Bo ja mam 2070 Super, kartę 50% graficznie zużywana jest i tak samo VRAM, więc tutaj nie jest to problemem ta karta, tylko procesor. I ewentualnie, bo jak widziałem wykresy, to jak to zasuwa. A ten ma 144 cache, więc tutaj powinno być super. Wersja trial, dlatego że ucinamy jakieś ponad 200 zł, prawie 300 zł z ceny z boksowej wersji, to przychodzi w takim małym pudełeczku po prostu czarnym. Więc dla mnie spoko. Płyta główna jest ta wzięta, bo jest w dobrej cenie dla gracza. Myślę spokojnie, bo to miał być taki mniej więcej rozsądnej cenie komputer, pamięci RAM 1600, ale tak kosztują. Karta graficzna, jak widać, 5070 12-gigowa, chociaż tutaj, jak mówię, VRAM nie jest problemem. I chłodzenie powietrzne, które akurat w tą różnicę ucięliśmy z procesora, mamy chłodzenie. I zasilacz za 500 zł 1000 W, to już jest 80 plus Gold, Be Quieta, to już jest porządny zasilacz. Dobrze, omówiliśmy w ten sposób, ale ja bym nie był sobą, jakbym jeszcze nie zaproponował dodatkowych podzespołów dla tych, którzy chcą coś lepszego, mogą troszeczkę więcej wydać, albo by chcieli przeoszczędzić na tym komputerze jeszcze troszeczkę odciąć ceny. I tutaj mam teraz trochę kontrowersyjną propozycję, żeby wziąć tą kartę graficzną, jakbyście chcieli przeoszczędzić, a gracie w PoE tylko. To jest jedna rzecz. I to jest też dobre dla tych ludzi, którzy chcą to kupić, a za parę miesięcy wiedzą, że mogą sobie odłożyć i kupić już porządną kartę. Nawet 50-90. Tylko potrzebują trochę czasu jeszcze. I wtedy taka karta leży w domciu sobie, na przykład jako rezerwowa karta może zostać. Jakby coś, nie daj Boże, z tamtą się stało. Na przykład. Kolejna rzecz, procesor. Ryzen 7. Tylko tu już mamy 104 MB cache. Dlatego ja bym proponował, mimo to tamten procesor tu nie oszczędzać, ale to zależy do Was decyzja. Tylko żeby nie było, że nie mówiłem. I tu mamy kości pamięci RAM, które bym polecał. Dyski ja bym te brał, one są dosyć porządnymi kościami. Tu jest 600 zł różnicy, ale jak możecie, ja bym dołożył. Dla tych, którzy mogą sobie na to pozwolić i wiedzą, co to znaczy dobry sprzęt. No, tamte też są ok, żeby nie było. Korciło mi, żeby tu zapodać kości, której odpowiedni Grizzly, który ja mam w DDR4, w DDR5, tylko ja za swoje płaciłem 500 coś złotych, a wersja na DDR5 32 giga tamtych z LEDowym podświetleniem kosztuje 4800 zł, więc bez jaj. I tutaj jeszcze pokazuję płytę główną, o, tą,
Bo ona to jest płyta na X870 chipsecie. Tak jak Derczuk miał X570, to jest X580 po AM5. I naprawdę ja bym się zastanowił nad tą płytą. Jak nie na kości RAM, to tą płytę, żeby wziąć. Tak. Tą płytę główną, bo tu jest położony chipset. Mamy tutaj gniazdo na M2, dobre prędkości. I ja uważam, że na płycie nie powinno się oszczędzać, a niektórzy uważają, że po prostu, żeby kupić taniej płytę, to macie tam w zestawie podaną taką tańszą, dobrą płytę, gdzie nie powinniście mieć problemów. Jak zaakceptujecie, że oto jest w tym budżecie płyta. Więc, ale naprawdę, jak nie, tu raczej bym się szarpnął. Spróbował wygospodarować te pieniądze. Myślę nawet kosztem, jak gramy w PoE, tylko żeby tą tańszą kartę graficzną kupić. Na razie. I mieć perspektywy, bo wchodzi nowa seria niedługo. 60 i wtedy pomyśleć coś o zmianie lepszej. I w tym kosztem właśnie tylko to i te kości pamięci RAM lepsze sobie wziąć tę płytę. Można kombinować, można to, ale procesor bym nie ruszał, ale procesora bym nie ruszał. Zostawił ten, co jest. Naprawdę. I jeszcze mamy tam chłodzenie powietrzne. Tu mam dla Was alternatywę chłodzenia cieczą. Tak, IO. Tak, bo to jest dobre chłodzenie. Ono kosztuje 400, ale tu mamy już 360 mm chłodnicę i 3 wentylatory 40 na tym. Więc to już porządnie będzie chłodziło. To się przy tym procesorze będzie dobrze schodziło. Ja mam lub 2 Pro chłodzenie u siebie wodne i naprawdę on potrafi 40 parę stopni trzymać tylko. Rzadko 50 stopni przekracza temperaturę na procku. W takim normalnym użytkowaniu, graniu. Więc warte zachodu, myślę, że tutaj też podać dla tych, którzy by chcieli coś lepszego. I myślę, że już te 200 to już większość osób przy takim budżecie można wygospodarować. Najwyżej raz w miesiącu, przez cały miesiąc na przykład piwka nie kupimy. Żarcik. Na razie, cześć, pa.